Jonathan Dunkel. Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział 22. Król Północy. Papiestwo wykorzystało trudną sytuację polityczną w czasie I oraz II wojny światowej, aby zdobyć międzynarodowe znaczenie. Podczas gdy światowe mocarstwa niszczyły się wzajemnie, papiestwo nie opowiadało się po żadnej ze stron, stając się instytucją, której autorytet rozpoznają wszyscy. Do tej roli Watykanu utorował drogę Pius X, który zwielokrotnił katolicką działalność misyjną na świecie. W rezultacie Watykan przekształcił swoją organizację z głównie europejskiej w globalną. Jak trafnie zauważył katolicki znawca polityki papiestwa, Ludwig Ring-Eiffel, papież tworzył warunki, by przejąć dziedzictwo europejskich mocarstw kolonialnych po ich odejściu z wielu części naszego globu, podobnie jak kiedyś dziedziczył w Europie po Imperium Romanum. Skutki są widoczne do dziś. Papież posiada autorytet nie tylko jako autorytet polityczny, ale także religijny. W sprawach o znaczeniu globalnym uznawany jest przez przywódców innych religii za nieformalnego rzecznika chrześcijan. Prestiż i aktywność ostatnich papieży jest bez precedensu. Katolicki ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej ksiądz Brian Hehir zauważył: od czasów średniowiecza nie znajdziemy analogii dla tak szeroko zakrojonej aktywności papieskiej. Dyplomaci z około 200 państw świata przybywają do Rzymu, a korpusy dyplomatyczne wysyłane przez różne państwa do Watykanu muszą być najlepsze w świecie, podało pismo Washington Times. W końcu nawet USA, mimo konstytucyjnego rozdziału Kościoła od państwa, wydelegowały ambasadora do stolicy Kościoła Rzymskiego, rozpoznając religijno-polityczne znaczenie papiestwa. Wielką przyszłość zapowiedział papiestwu Michaił Gorbaczow, ostatni przywódca ZSRR, który napisał w artykule pod tytułem „Papież mój partner”: papież Jan Paweł II odegra ogromną rolę polityczną. Za jego czasów ateistyczny ustrój radziecki ustąpił pod presją aliansu Kościoła Rzymskiego i protestanckiej Ameryki. Taki obrót wydarzeń zapowiedział prorok Daniel w 11 rozdziale swej księgi, który opisuje zmagania dwóch mocy – Króla Północy i Króla Południa. Król Północy jest aluzją do starożytnego Babilonu, którego wojska najeżdżały Izrael z północy, gdyż między obu krajami rozciągała się pustynia. Termin północ ma także kosmiczny wymiar, gdyż Lucyfer pragnął zająć tron Boży na niebiańskiej północy. Porównaj Księga Izajasza, rozdział 14. Król Północy reprezentuje Antychrysta, który uzurpuje miejsce Chrystusa i prześladuje jego lud. Król Południa to symbol Egiptu, położonego na południe od ziemi obiecanej. Porównaj Księga Daniela, rozdział 11, wers 43. Egipt był samowystarczalny dzięki Nilowi, który zapewniał wodę, a jego doroczne wylewy żyzność ziemi. Faraon zakwestionował istnienie Boga Jahwe, pytając lekceważąco: „Któż to jest Pan?” Księga Wyjścia, rozdział 5. Król Południa reprezentuje tutaj sekularyzm, który obywa się bez Boga lub kwestionuje jego istnienie. O Królu Północy czytamy: „A w czasie ostatnim zetrze się z nim król z południa”. Księga Daniela, rozdział 11. Po 1260 latach dominacji papiestwo reprezentowane przez Króla Północy otrzymało cios od Króla Południa. To natarcie jest odpowiednikiem śmiertelnej rany z Apokalipsy, jaką papiestwo otrzymało w 1798 roku ze strony Francji. W tym samym roku Francuzi podbili Egipt. Francja była w tym okresie przyrównana do Egiptu. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 11. Król Południa jest tą samą mocą, co bestia z czeluści w Apokalipsie. Księga Apokalipsy, rozdział 11, wers 7. Symbolizuje sekularyzm, ateizm i antyklerykalizm, które zrodziły rewolucję francuską i październikową. Król Południa starł się z Królem Północy, zadając mu śmiertelną ranę.
Józef Stalin, niesławny dyktator Związku Radzieckiego, powiedział drwiąco w 1935 roku w odpowiedzi na propozycję ukłonu w kierunku papieża w obliczu zagrożenia ze strony nazistów: ile dywizji ma papież? Triumf króla południa był krótkotrwały. Rewolucja francuska zakończyła się przewrotem Napoleona Bonapartego, a Związek Radziecki się rozpadł. Księga Apokalipsy zapowiedziała, że śmiertelna rana się zagoi i cała ziemia pójdzie w podziwie za papiestwem, tak jak w średniowieczu. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 13. Prorok Daniel zapowiedział to samo o królu północy, który podbije świat, włącznie z krajami, gdzie panował sekularyzm i ustrój ateistyczny. Król z północy uderzy na niego z rydwanami, jazdą, licznymi okrętami. Wkroczy do krajów, zaleje je i przejdzie. Wkroczy następnie do wspaniałego kraju, a wielu polegnie. Te tylko ujdą z jego ręki: Edom, Moab i główna część Ammonitów. Wyciągnie rękę po kraje, nie zdoła ujść ziemia egipska. Stanie się panem skarbów złota i srebra oraz wszystkich kosztowności egipskich. Libijczycy i Kuszyci będą szli za nim. Księga Daniela, rozdział 11. Ziemia egipska reprezentuje kraje zdominowane w czasach końca przez sekularyzm i ateizm. Prześliczna ziemia i wspaniały kraj to ziemia obiecana, reprezentująca lud Boży. Możliwe, że w tym okresie jest to aluzja do ziemi amerykańskiej, która przyszła z pomocą Kościołowi Bożemu, symbolizowanemu przez niewiastę, a także zrodziła bestię z ziemi, która stanie się fałszywym prorokiem. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 13 oraz rozdział 16. Kogo reprezentują Libijczycy i Kuszyci, którzy poszli za królem północy? Nie byli oni spokrewnieni z Izraelitami, dla których Libia i Kusz były niczym krańce ziemi. Sugeruje to globalny zasięg papiestwa w czasach końca. Pod jego wpływem znajdą się kraje niechrześcijańskie, reprezentowane w proroctwie przez Libijczyków i Kuszytów, a także ziemia egipska, czyli państwa, w których dominował sekularyzm i ateizm. Czy tak się dzieje? Washington Times sprawozdawał: wśród krajów mających formalne związki z Watykanem dominują państwa niechrześcijańskie. Spotkanie papieża z komunistycznym przywódcą kubańskim Fidelem Castro, wizyty w krajach muzułmańskich i w Izraelu, delegacje z takich państw jak Wietnamska Republika Socjalistyczna przybywające do Watykanu jedynie ilustrują wypełnienie proroctw o wzroście roli papiestwa w czasach końca. Papieża witają entuzjastycznie tłumy w państwach buddyjskich czy hinduskich. Przywódcy muzułmańscy coraz częściej widzą w papieżu model religijnego przywódcy. Franciszek I nazwał muzułman braćmi i siostrami. Imam Mohammad Basar Arafat, przewodniczący Najwyższej Rady Islamu stanu Maryland, który gościł w Watykanie, ocenił pozytywnie działania papieża na rzecz pojednania muzułman z Kościołem rzymskim. Powiedział: widzę, że papież Franciszek mówi właściwe rzeczy, właściwym tonem, pojawiając się we właściwym miejscu i czasie. Niektórzy badacze proroctw interpretują ziemię egipską jako współczesny Egipt, a Libijczyków i Kuszytów jako dzisiejszą Libię i Etiopię. Taka literalna interpretacja apokaliptycznych symboli jest sprzeczna z ich naturą. W Księdze Daniela i Apokalipsy nazwy geograficzne nie mają literalnego znaczenia, lecz symboliczne. Na przykład Eufrat w Apokalipsie to nie rzeka w Mezopotamii, lecz ludy i tłumy, narody i języki. Babilon to nie Irak, ale przymierze trzech mocy, a góra Syjon to nie Jerozolima, ale resztka Boża w czasach końca. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 14, 16 i 17. Jeśli by pojmować Libijczyków i Kuszytów jako dzisiejsze narody w Afryce, tak samo musielibyśmy postąpić z Moabem, Edomem i Ammonitami, którzy występują w tym samym fragmencie Księgi Daniela, co nie jest możliwe, bo te narody już nie istnieją. Dowodzi to błędności takiej interpretacji. Nazwy geograficzne w apokaliptycznych proroctwach mają symboliczne znaczenie. Literalne interpretacje są popularne, gdyż powstają pod wpływem bieżących wydarzeń, które absorbują uwagę ludzi, ale ile są warte?
W XIX i w XX wieku bardzo popularne było identyfikowanie króla północy z Turcją, a króla południa z Egiptem, które okazało się błędne. Podobny los spotyka inne interpretacje oparte na literalnym rozumieniu symboli proroczych. Do kogo odnosi się symbol Moabu, Edomu i Ammonitów? Narody te pochodziły od Ezawa i Lota. Porównaj Księga Rodzaju, rozdział 36 oraz rozdział 19. A więc były spokrewnione z Izraelitami przez wspólnych przodków. Zamieszkiwały w pobliżu Izraelitów i znały prawdy Boże, ale skaziły je pogańskimi wierzeniami i praktykami. W tym proroctwie reprezentują one zapewne różne kościoły chrześcijańskie. Mają one wspólne korzenie z ludem Bożym, tak jak Moabici, Edomici i Ammonici mieli wspólnych przodków z Izraelitami. To, że ujdą jego ręki, oznacza, że sprzymierzą się z królem północy. Czy tak się dzieje? Watykan i kościoły chrześcijańskie szukają zbliżenia i zawiązują przymierza. W 1965 roku papież i prawosławny patriarcha zdjęli wzajemną ekskomunikę z czasów Wielkiej Schizmy w 1054 roku. W 1987 roku Jan Paweł II podpisał z patriarchą Kościoła Prawosławnego Dimitriosem I ugodę o zaprzestaniu prozelityzmu, czyli nienawracaniu na swoje wyznanie. Podobne porozumienie zawarli czołowi katolicy i protestanccy teolodzy w 1994 roku. Liderzy charyzmatycznych kościołów protestanckich przyjęli apel papieża Franciszka I w 2014 roku o połączenie pod egidą papiestwa. Przymierza i wspólne deklaracje między kościołami, wysiłki ekumeniczne oraz przyjazne gesty papieża wobec protestantów i wyznawców innych religii, a także jego wojaże po świecie, są częścią dobrze zaplanowanej strategii lansowania papieża na duchowego i moralnego przywódcę ludzkości. Katolicka dziennikarka Penny Lernoux zauważyła, jaki jest cel polityki, którą prowadził Jan Paweł II, a kontynuują jego następcy. Watykan Jana Pawła tęskni za przeszłością. Papież pragnąłby odrodzenia autorytatywnego modelu Kościoła opartego na tym z okresu średniowiecza, kiedy państwo i jego instytucje były zjednoczone z Kościołem katolickim. Król Północy wkroczy do wspaniałego kraju, a wielu polegnie. Księga Daniela, rozdział 11. Wspaniały kraj to Kościół Boży, zaś wielu oznacza w apokaliptycznych proroctwach resztkę Bożą. Dalej czytamy. Wieści ze wschodu i północy napełnią go przerażeniem. Wyprawi się więc z wielkim gniewem, by wielu zgładzić i zgubić. Rozbije namioty swojej kwatery między morzem i górą świętej wspaniałości. Dojdzie do swego końca, ale nikt nie przyjdzie mu z pomocą. Księga Daniela, rozdział 11. Co oznaczają wieści ze wschodu i północy w tym proroctwie? Wschód i północ wskazują na miejsce w niebie, z którego przybywa Chrystus. W Starym Testamencie ze wschodu nadchodziła chwała Boża. Porównaj Księgę Ezechiela, rozdział 43. Mesjasz przyszedł z niebiańskiego wschodu. Ewangelia Mateusza, rozdział 2. Jego powtórne przyjście przyrównane jest do błyskawicy, która pojawia się od wschodu. Ewangelia Mateusza, rozdział 24. Z nim przybędą królowie z kosmicznego wschodu, tworzący niebiańską radę przy tronie Bożym. Księga Apokalipsy, rozdział 4 oraz rozdział 16. Lucyfer pragnął zasiąść na tej górze narad na krańcach północy. Aluzją do jego roszczeń jest nazwa Król Północy, za którym kryje się Antychryst. W swojej ostatniej fazie Król Północy to nie tylko papiestwo, lecz trójprzymierze złożone z bestii z morza, fałszywego proroka i smoka. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 16. Zgodnie z Apokalipsą powstanie światowa religijno-polityczna koalicja zwana Wielkim Babilonem. Z papiestwem sprzymierzy się nie tylko protestantyzm, ale także główne religie świata, włącznie z islamem i judaizmem. Proces ten już się rozpoczął. Szymon Peres, były prezydent Izraela, zaproponował utworzenie Organizacji Religii Zjednoczonych na czele z niekwestionowanym autorytetem moralnym, który powie wyraźnie, że Bóg czegoś nie chce albo na coś nie pozwala, jak powiedział Peres.
Wskazał na papieża Franciszka mówiąc: kiedy patrzę dookoła, dostrzegam jedno. Być może po raz pierwszy w historii Ojciec Święty jest przywódcą mającym poszanowanie wielu ludzi, także różnych religii i ich przedstawicieli. Może on być tak naprawdę jedynym przywódcą, jakiego rzeczywiście respektują. Stąd pomysł, aby zaproponować to Franciszkowi. Perez przypomniał, że papież Franciszek już wystąpił w tej roli, kiedy w czerwcu 2014 roku zaprosił na spotkanie w Watykanie prezydenta Palestyny, prezydenta Izraela i patriarchę Kościoła Ortodoksyjnego. W czasie końca religie świata sprzymierzą się pod egidą papiestwa. Wielki Babilon wydawać się będzie niezwyciężony. Wtedy wieści ze wschodu i północy napełnią go przerażeniem. Księga Daniela, rozdział 11. Cóż oznaczają wieści ze wschodu i północy? Odnoszą się do przyjścia Chrystusa i katastroficznych wydarzeń, które je poprzedzą. Pan Jezus zapowiedział, że będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Ewangelia Łukasza, rozdział 21. Przerażeni przywódcy religijni obwinią tych, którzy nie stali się częścią fałszywej trójcy. Podburzą świat przeciwko tym, co strzegą przykazań Bożych. Król Północy będzie chciał ich zgładzić i zgubić. Porównaj Księga Daniela, rozdział 11. Symbolem resztki Bożej jest w Apokalipsie góra Syjon, zwana w Księdze Daniela Górą Świętej Wspaniałości. Porównaj Księga Daniela, rozdział 11 oraz Księga Apokalipsy, rozdział 14. Biblia zapowiada prześladowania i czas trwogi, które będą zwiastunem końca. Pan Jezus powiedział: a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Ewangelia Łukasza, rozdział 21. Jezus przyjdzie z odsieczą swemu ludowi jako wódz aniołów Michał. Księga Daniela, rozdział 12. W czasie ostatnich plag Bóg zdemaskuje Antychrysta. Wielki Babilon rozpadnie się na 3 części. Księga Apokalipsy, rozdział 16. Ludzie zwiedzeni przez Antychrysta zniszczą go i spalą, co prorok Daniel zapowiedział słowami: dojdzie do swego końca, ale nikt nie przyjdzie mu z pomocą. Księga Daniela, rozdział 11 oraz Księga Apokalipsy, rozdział 17.